Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem pożegnalnym. A to wszystko dlatego, że opuszczamy Zinal. I nagle naszła mnie myśl, że tęsknię i boję się jednocześnie. Więc dzisiaj pozwólcie, że podzielę się z Wami rozterkami Kamperowicza, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Wraz ze zmianą pogody opuszczamy Zinal. Zinal zostaje w tyle. Kiedy patrzę w lusterko wsteczne, uświadamiam sobie coś dziwnego. Nagle okazuje się, że miejsce, które jeszcze chwilę temu było zupełnie obce, teraz, gdy musimy je opuścić, stało się dziwnie bliskie, jakby zostawiło ślad w sercu. I pojawia się ten znajomy niepokój, strach przed zmianą, a jednocześnie ta wieczna, niespokojna chęć zobaczenia czegoś nowego. Czujesz w środku, że nie możesz utknąć w jednym punkcie, choć Zinal wydaje się bezpieczne i wygodne, nawet jeśli ta wygoda bywa złudna. Co spadło? Wracamy też do Doliny Rodanu i tam też teoretycznie czuliśmy się bezpiecznie i wygodnie. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy krótki przystanek pod Lidlem, chłodne spojrzenie i szorstkie słowa miejscowego Szwajcara brutalnie przypomniały nam, że w drodze zawsze jesteśmy tylko gośćmi, obcymi, którzy zaraz ruszą dalej. I tego właśnie uczy życie w kamperze, bezwzględnej adaptacji do zmian. Bo jedyna pewna rzecz w życiu to właśnie zmiany. Na szczęście w podróżowaniu kamperem jest jedna rzecz, która zawsze działa. Kiedy ludzie po drodze cię zawodzą albo nie są mili, to natura chyba to wyczuwa i za każdym razem stara się wynagrodzić ci to, co doświadczyłeś od tych spotkanych na drodze ludzi. I tym razem natura nie zawiodła i pokazała nam fantastyczny spektakl o złotej godzinie. Przedstawienie chmur i słońca, świateł i cienia.
Kolejny dzień i nowe nadzieje, nowe obawy, ale tym razem wygrywa ciekawość świata. Zostawiamy za sobą wątpliwości dnia wczorajszego, nieprzyjemne sytuacje i zmierzamy w stronę wschodzącego słońca. Droga nas niesie. Opuszczamy Dolinę Rodanu, opuszczamy Zinal, a strach powoli ustępuje miejsca ekscytacji. Przed nami kolejna dolina, nowy cel, nowa adaptacja, nowe lekcje do odrobienia. Bo dom w kamperze to nie 4 ściany, ale umiejętność żegnania się z tym, co pokochaliśmy, by zrobić miejsce na to, co nieznane. A nieznane, jak zwykle, okazało się być przepięknym spełnieniem marzeń. Bo nieznane nigdy nie zawodzi. Zermatt to cel naszej podróży, ale też logistyczne wyzwanie, ponieważ do samego miasteczka od 1961 roku obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów spalinowych. Naszego kampera musieliśmy więc zostawić w pobliskiej randzie, leżącej na wysokości 1407 metrów nad poziomem morza. I tutaj mała premiera. Pierwszy raz od miesiąca musieliśmy zapłacić za nocleg na parkingu. W całej dolinie znalezienie darmowego miejsca graniczy z cudem. Wszędzie witają cię znaki zakaz kampingowania. Ale towarowy. Po zaparkowaniu od razu ruszamy na pociąg Matterhorn-Gotthardbahn. Szkoda nam każdej sekundy. Ta linia kolejowa to prawdziwy majstersztyk inżynierii z końca XIX wieku. Na krótkim odcinku z Randy do Zermatt pociąg musi pokonać aż 201 metrów przewyższenia, wspinając się na wysokość 1608 metrów. Na najbardziej stromych fragmentach korzysta ze specjalnego systemu zębatego apta. Wreszcie mamy klimatyzację. Mała rzecz, a cieszy. Gotowi na przygodę z Zermatt? Bo my bardzo.